Przyjeżdżacie w 10 osób, zrzutka po dyszce, po 2 dyszki z jedzeniem i legalne ognisko w lesie, w Parku Narodowym. I 1,5 kilometra trzeba teraz wrócić, więc 3 kilometry nadrobimy, ale to nic, kroki się nabije. Chrupie cebulka, dobra, ale przez to, że jest na zimno, to jest gaga murowana, coś mi się wydaje. Cześć w kolejnym vlogu. Zabieram Was dzisiaj na najdalszą wycieczkę, wyprawę na tym kanale od kilku lat. Dużo było planów, dużo było przymiarek, ale w końcu udało się znaleźć wolną sobotę. A gdzie jedziemy i po co, dowiecie się już za chwilę. Sam dokładnie nie wiem, czego się tam spodziewać. Będzie dużo chodzenia. Podobno ma być dużo ciekawych ptaków i dzikich zwierząt do sfotografowania. No i mam nadzieję, że piękne widoki. No i jesteśmy na miejscu, wędrówka, czas start. Kurde, która godzina? Godzina 8:17 i zaparkowaliśmy na takim parkingu przystań Spławy. Podejrzewam, że to jest dopiero od godziny 9 otwarte, tak samo jak muzeum. I idziemy na tą ścieżkę, ścieżka Spławy. Pogoda nawet dopisuje, miało być pochmurnie, na razie nie jest. Wyszliśmy dopiero z auta, dlatego musimy się trochę ogarnąć i odezwę się do Was z lasu. No i weszliśmy na ścieżkę Spławy. Ścieżka ma długość około 4,5 km i mniej więcej połowa tej ścieżki jest podobno, bo to zobaczymy w praktyce, wyłożona kładkami. Będziemy się poruszać po bagnistych terenach. Czas przejścia około 3 godziny, nam pewnie zajdzie dłużej. Bilet wstępu jednorazowy 7 zł. No i poza ciekawymi ptakami możemy też tutaj znaleźć żubry. Tak, żubry? Nie, bobry, żurawie, łosie. Także ja za chwilkę wyciągam aparat, mapka wszystkich szlaków. Wydaje mi się, że tu zaparkowaliśmy, czyli weszliśmy z głównej drogi. Tu teraz odbijamy właśnie w tę stronę, idziemy do tego jeziora, a później tędy wracamy pod parking. A ścieżek jest bardzo dużo, będziemy tu wracać na pewno na inne. No i są też rowerowe. I takimi kładeczkami sobie właśnie spacerujemy. Jak widać, wszystko to jest dookoła jeszcze pozamarzane i to jest trochę nasz problem. O, a tam są jakieś ładne pomarańczowe ptaki. Ale jesteśmy za daleko, żebym zrobił sensowne zdjęcie. Tak czy inaczej wrzucam je Wam, bo lepiej widać jak na kamerce. Co miałem mówić? No jest jeszcze wczesna pora roku. Dzisiaj jesteśmy tutaj typowo rozpoznawczo i na pewno będziemy tu wracać. Idealna pora to byłaby koło maja. Jak już będzie zielono, będzie więcej życia. Za nami 3,5 km i doszliśmy do punktu przy jeziorze, już zaraz przy jeziorze, ale jest to miejsce, gdzie można sobie rozpalić ognisko. Trzeba wcześniej opłacić sobie ognisko, 60 zł płacicie i możecie robić ognisko i to jest, myślę, spoko opcja, bo robicie to legalnie. Nikt Was nie będzie ganiał. No i co? Przyjeżdżacie w 10 osób, czy tam w 5 osób, zrzutka po dyszce, po 2 dyszki z jedzeniem i legalne ognisko w lesie, w Parku Narodowym. A w międzyczasie porobiłem parę zdjęć, ale nie odpalałem się przy każdym. A przed nami jeszcze wiewiórka. Może uda mi się do niej podejść i powiem Wam w międzyczasie. Na pewno złapałem dzięcioła, 2 dzięcioły. I mam jeszcze kilka fotek ptaków, których tak na pierwszy rzut oka nie rozpoznałem. I jak zrobimy sobie przerwę, to ja wtedy usiądę i poidentyfikuję te ptaki. A nie wiem, nie widzicie chyba tej wiewiórki. Ruda kita tam ucieka między drzewami. No nic, bardzo głośne odgłosy dużego ptactwa ze strony jeziora i właśnie będziemy tam szli. Także mam nadzieję, że dojdą jakieś ciekawe fotki.
Aha, jeszcze jedna rzecz. Zmieniłem dzisiaj schemat kolorów na kamerce. Powinny te kolory wyglądać trochę lepiej, ale to zobaczymy dopiero na telewizorze. Jak macie zdanie, to możecie napisać w komentarzu, czy tak jest lepiej, czy tak jak było w poprzednich vlogach. Spore to jezioro. Już widać. Od razu inny zapach tego drewna. Kręgi w zbożu, patrz. Ale zapach taki mniej więcej jak w jakimś muzeum. W Muzeum Wsi Kieleckiej na przykład. Mi się tak kojarzy ten zapach tych desek. No. Świetnie to wygląda. Tam w oddali widzę jakiegoś ptaka. Zobaczę, czy w ogóle jakkolwiek go przybliżę aparatem. Coś tam siedzi, ale nie wiem co, bardzo daleko. No i nie widać, co tak się darło. A darło się chyba z tych traw wysokich, tylko że tam gdzieś właśnie w oddali. Myślałem, że może jezioro będzie odmarznięte już, że coś tutaj będzie na wodzie. No ale niestety nie, ale jest pięknie. Spacerujemy sobie dalej. I tutaj jest strasznie dziwne zjawisko, jakieś wióry, ale widać, że drzewa tu były cięte. Pewnie je wiórowali. Już tak myślałem z daleka, może jakieś ogromne mrowisko. No ale chyba nie. Minęliśmy jedną osobę. No to też mnie zaskoczyło, że kogoś tu spotkamy. No i wpadło kilka kolejnych zdjęć, ale te zdjęcia, tak jak mówiłem, wszystkie obejrzymy razem na postoju. Jak słychać, ptaków jest bardzo dużo. Niestety w większości siedzą wysoko, ale my dochodzimy właśnie nie wiem gdzie dochodzimy, w jakieś miejsce, na jakieś rozdroże. Chyba zeszliśmy w ogóle z tej ścieżki, ogólnie cały czas idziemy czarnym szlakiem, ale ta ścieżka się rozwidlała w dwóch miejscach. I chyba w pierwszym miejscu się rozwidlała dalej na ścieżkę, zresztą tam ta kładka szła, a my poszliśmy po prostu szlakiem. No, trochę zdezorientowani, ale dojdziemy tu do tego punktu. Przeszliśmy jakieś 1,5 kilometra właśnie takim terenem. No i zobaczymy gdzie jesteśmy, ewentualnie się wrócimy i wrócimy na ścieżkę, ale mamy taką nadzieję, że no właśnie wrócimy na ścieżkę tutaj. No i niestety zeszliśmy z tej ścieżki i 1,5 kilometra trzeba teraz wrócić. Więc 3 km nadrobimy, no ale to nic. Kroki się nabije, zawsze to na plus. No, jesteśmy w ostatnim punkcie odpoczynku i pokażę Wam tak jeszcze krótko na mapie, gdzie my zboczyliśmy w ogóle. No, 3 km więcej zrobiliśmy. Tak jak ta trasa idzie tu do jeziora i od jeziora powinniśmy odbić tu, gdzie jesteśmy teraz. Tak my poszliśmy czarnym szlakiem, no musieliśmy się wrócić, ale to niedługa droga. Pokażę Wam też zdjęcia, jakie w międzyczasie zrobiłem. Nawet się motyl pojawił, było tych ptaków całkiem sporo, naprawdę jest sporo ptaków. Jestem przekonany, że jak przyjedziemy tutaj już taką prawdziwą wiosną i może wcześniej, plan jest taki, żeby przyjechać w ogóle dzień wcześniej, przenocować gdzieś i przyjechać tutaj o świcie, to wtedy byłaby, podejrzewam, świetna akcja. No i wtedy na pewno dużo więcej ptaków się sfotografuje i może innych zwierząt. A patrzcie w międzyczasie, co znalazłem. Ciekawy jestem, po co to ktoś zrobił. Taki szałas. Czy to jest jakaś, nie wiem, budka, żeby się schować, żeby może czaić się na ptaki, na zwierzęta. Może tutaj chodzą jakieś zwierzęta, idą tu linie energetyczne, więc ten las jest wycięty.
z jednej i z drugiej strony. Nie wiem, jak widzieliście takie konstrukcje w lesie, to dajcie znać, do czego to może służyć. A w tym filmie to nie wszystko, bo teraz trzeba sprawdzić, czy cebularz lubelski rzeczywiście jest niejadalny. Ja jestem zdania, że być może jednak jest dobry. Jedziemy do Lublina, zobaczyć Stare Miasto, zobaczyć, może uda nam się znaleźć jakiegoś kraftowego cebularza, nie takiego masowego. Może okaże się, że jednak jest dobry. Jedziemy. No i jesteśmy już w Lublinie, przebrani przy zamku, ale historycznie nic nie wiemy na temat tego miasta, bo jesteśmy hipokrytami i sobie po prostu przyjechaliśmy dobrze zjeść. Całkiem ładne kamienice tutaj są i jest dość mocno zróżnicowana wysokość terenu. Myślałem, że będzie tutaj bardzo płasko, a tu się okazuje, że nie. Pod zamkiem mnóstwo turystów. No nic, przebijamy się tędy tylko i lecimy dalej. Patrzcie, jeszcze to wam pokażę. Byliśmy tam wysoko. Przyszliśmy stamtąd nisko. Tam też nisko. Teraz idziemy tam. Jeszcze wyżej. Tam znowu nisko. Dziwne to miasto, ale takie bogate wertykalnie. Podoba mi się. Weszliśmy za szyldem PTTK, ale ja nie wiem, czy ja tutaj cebularza nie dostanę. Chociaż chyba nie. W ogóle spójrzcie na to i powiedzcie, co wam tu przypomina. Ja w ogóle jak chodzę po tym Lublinie, to mam wrażenie, jakbym we Włoszech był. Takie ciasne, małe uliczki, jakby pełno dobudówek. No i zobaczcie. Cebularz, niestety. Ale nie dzisiaj. Przynajmniej nie tutaj. A nie, jest. Był tam cebularz, ale taki, wiesz, no, już leżący dłuższy czas. A ja chcę spróbować coś dobrego, żeby później, jak mi nie posmakuje, to żebym mógł powiedzieć, że jadłem najlepszego, jaki był i rzeczywiście jest niedobry. Albo jest pyszny. Znaleźliśmy miejsce, gdzie kupi się to, czego szukam, ale postanowiliśmy, że jednak najpierw obiad. Najpierw obiad, bo jak tego cebularza za szybko zjem i siądziemy na obiad, to może być ciężki powrót do domu. No, dojedliśmy. Teraz co? Kierunek tam. Nie dojem już cebularza, ale spróbuję. No, tutaj okazało się, że były flaczki po lubelsku, czyli takie, zrobiłem takie przerywki. One były nie tak jakby na rosole, tylko były bardzo mocno pomielone. Tam były jakieś pojedyncze fragmenty, takie dłuższe, standardowe i całość była zagęszczana. To mnie też dość mocno zaskoczyło. No i do tego na przegryzkę był właśnie cebularz. Taki malutki, ale wzmacniał tą ostrość flaczku i ogólnie mam już po tym trochę dosyć jedzenia na dzisiaj, szczególnie, że jeszcze wleciały kiełbaski jakieś tutaj robione na miejscu z chrzanem, z musztardą. No, do pełna. Ale żeby mieć porównanie, idziemy jeszcze tutaj. Ja sobie cebularza jednego wezmę na drogę, drugiego do domu. No i jest. Tak to wygląda. W restauracji był podgrzany, ten jest na zimno, ale jest dużo więcej cebuli. Tamten to miało tak delikatnie. Chrupie cebulka, dobra. Ale przez to, że jest na zimno, to jest gaga murowana, coś mi się wydaje.
zabieram do domu i zaraz zobaczymy, ile dzisiaj udało się zrobić kroków, a będzie to rekord Garmina na 100%. Dobra, wiecie co? Muszę usprawiedliwić tę panią, co mi te paprykarze sprzedała, bo pytała się, czy ja chcę je na wynos, czy na miejscu. Powiedziałem, że na wynos, więc pewnie myślała, że sobie je sam podgrzeję, szczególnie, że miały mikrofale i pewnie na miejscu podgrzewają. No ale tak czy inaczej, na zimno jest niejadalny i change my mind. No i mamy to, 31 000 kroków, na dzisiaj koniec. Wsiadamy do auta, wracamy na bazę. W opisie macie link do dzisiejszej trasy z tej ścieżki z Parku Narodowego i macie też link do mapy, gdzie znajdziecie wszystkie moje ptasie znaleziska razem z lokalizacją, datą, kiedy zrobiłem im zdjęcia, no i z linkiem do vloga, gdzie możecie całe te zdjęcia i te wyprawy zobaczyć. Dzisiejsze ptaki też już są tam dodane. Jak tu dotarliście, to zostawcie coś po sobie w komentarzach i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć!